Cześć, witam wszystkich na review w grupie Q w sezonie 18. Ja mam na imię Karolina i dzisiaj sobie omówimy grę między Chryszczenką, który był czarnymi, i Czaszką, który był białymi. Gra na początku była dla czarnego, wygrywał sporo punktów, ale później przez jeden błąd, przez nieuwagę grę zaczął wygrywać biały i tę przewagę utrzymał do końca. Zaraz sobie popatrzymy, o co chodzi, jak to wygląda. Gra rozpoczyna się standardowo od rogów. Tutaj jest wyjście czarnego, trochę rzadziej spotykane, ale też poprawne. Wygranie san-san. No i tu standardowa sekwencja ruchów, nie ma żadnego problemu. Tutaj za białego tylko jedna uwaga, że zazwyczaj jak już się zabezpiecza, to raczej gramy tak. Dzięki temu unikamy zagrania takiego, że czarny nas tu jeszcze potem może docisnąć. Albo jeśli chcemy, to w ogóle za białego możemy już zostawić tą sekwencję. Możemy na przykład grać tutaj w moją przeciwnika. Jeśli czarny zagrałby tutaj, nic się dla nas nie dzieje. Po prostu dogrywamy tutaj swoją grupę i ona żyje jeszcze cały czas. Nic się z nią nie dzieje. Że to jest taka propozycja AI, mogę po prostu dla ciekawostki Wam podpowiadam. Ale w grze było tak, jak najbardziej ok. I tutaj odpowiada czarny. A i tutaj jest pokazane to. Dobrze. Odpowiada czarny, bez problemu. Biały też fajnie do swoich kamieni. I czarny świetnie wykorzystuje jakby swoje kamienie. Gra w moją, bardzo fajnie. I biały gra bardzo fajną redukcję od góry. Mógł jeszcze zagrać tę inwazję. To jest propozycja AI, ale przedstawiam Wam ją troszeczkę w ramach bardziej chyba ciekawostki, że można tam grać. Dlatego, że zobaczcie tutaj przykładową sekwencję, która się po tym ruchu wydarza. Jest bardzo trudna i nastawiona generalnie na walkę. Oczywiście, jeśli jesteście typem fightera, to nie ma problemu. Możecie tak grać i próbować, co z tego wyjdzie. Niemniej jednak uważam, że w tej grze i dużo spokojniejsze i nie ma też powodu po prostu czemu komplikować sobie grę. Jest taka redukcja od góry, bardzo jest fajna. Natomiast co do odpowiedzi czarnego, ona jest trochę zbyt ambitna. Chcielibyśmy mieć tutaj dużo punktów. To jest jednak ciężkie. Tutaj jest generalnie całe to czarne, to jest mojo czarnego. Z mojo jest taka zasada, że jeśli z mojo weźmiemy 50 punktów, to już jest dużo. To jest ten nasz rzeczywisty zysk, który chcielibyśmy. Dlatego czarny nie powinien podchodzić do tego tak ambitnie, że skoro biały mi tutaj dograł, to ja od razu odpowiadam tutaj, tak kontaktowo. Tylko lepiej jest zagrać tak luźniej. I tutaj, nawet jeśli biały też by zaczął nas tutaj dalej dociskać, to nie ma problemu, po prostu gramy dalej swoje i mamy fajny teren. To już jest praktycznie teren. Tutaj po 4 po 6, tak? 2, 4, tak, po 6 linii. Także zobaczcie, ile tu już jest punktów za czarnego. Także lepiej po prostu czasem zagrać trochę luźniej, zacząć sobie budować taką siatkę jakichś ruchów, tak? Tu już mamy coś takiego w stylu takiej siatki, niż grać tak kontaktowo i prowokować przeciwnika, żeby nam dogrywał. Jeszcze jest druga możliwość, to też jest propozycja AI i przedstawiam Wam ją też w ramach ciekawostki, że moglibyście dograć do swojego rogu. Mi się ta odpowiedź osobiście nie podoba, ponieważ ona właśnie prowokuje takie zagrania białego i tutaj też już jest taka troszeczkę, nie troszeczkę, jest walka. No biały już to na pewno przeżyje. Pytanie, jak dobrze później czarny wykorzysta tą ścianę, która jest. Jak dobrze ją wykorzysta, żeby tu zdobyć punkty i atakować białego. Jeśli nie czujecie się dobrze w graniu takim ze ścianą i żeby potem jakoś z tego wyrywać po prostu punkty, to wydaje mi się, że nie ma co. Lepiej jest zagrać po prostu luźniej.
i zabezpieczyć sobie ten teren, który się tu chciał. Gra się rozegrała tak. Tutaj biały był dosyć delikatny i zagrał na wprost, pozwalając białemu zdobyć ten teren, bo tak naprawdę mógł zagrać tutaj i zniszczyć całą tą przewagę. Zastanawiam się, no ale można tak, na spokojnie. Wprawdzie mógłby tu biały, tu by mógł czarny grać, no ale no, oczywiście go, każdy może grać, prawda? No niemniej jednak tu już biały, coś się tutaj białemu zaczyna fajnego. Nawet jeśli nie gramy tak, to może biały, może po prostu. No i już zawsze redukujemy, tak? Czyli tutaj biały taki trochę był moim zdaniem zbyt delikatny. Po prostu pozwolił czarnemu ten teren wziąć. Czarny troszeczkę tego nie wykorzystał. Trzeba było iść za ciosem i tu już sobie budować ścianę. Jeśli biały nam na to pozwala, daje nam budować tą ścianę, to ją budujmy. Nie ma się czego bać. Nawet jakby biały już tutaj zagrał potem tą inwazję, to już jest troszeczkę za późno. Będzie białemu ciężko, a nawet jeśli tu przeżyje w rogu, to za 2 punkty, za niewiele więcej. Natomiast czarny zagrał tutaj trak, powodując, że tu powstała taka dziura, którą no, biały od razu wykorzystał. I tu się troszeczkę wcisnął. Jeszcze tutaj nic straconego, bo jak widzicie, tutaj zaczyna się robić taka ładna ściana. Więc biały i tak będzie miał tu ciężko, co nie znaczy, że nie miał okazji do przeżycia tutaj. Tutaj jest jeszcze jedna ciekawostka, że AI pokazało taki ruch. Niemniej też go pokazuje jako ciekawostkę tylko i ja bym tak nie grała. Na naszym poziomie to jest dosyć ryzykowne, ponieważ wtedy biały ma możliwość zagrania tu. No i tu już trochę sprawy wyglądają inaczej, bo są te kamienie. I biały może albo postraszyć, że słuchaj, no to ty sobie weź te 3 białe kamienie u góry, a ja tutaj będę robił jakieś życie. No nie wiem, czy akurat takim ruchem, ale no powiedzmy, że tak. Albo jeśli czarny odpowie od swoich kamieni, no to biały będzie uciekał. Może tak. Będzie tu uciekał i próbował już tu budować. No i to już zaczyna to jakoś tam wyglądać. W sensie lepiej na pewno niż póki co jak były te 3 czarne kamienie. Więc moim zdaniem taka ściana jest lepsza, bo zawsze to domyka. Tu po prostu już domknięta już jest ściana. Będzie zawsze w takiej domkniętej ścianie przeciwnikowi trudniej, niż jak tu mu damy zawsze i jeszcze to pole manewru, że jeszcze ma te oddechy, że jeszcze ma to wyjście. Bo potem po prostu, zresztą najpierw spróbujmy na tej sekwencji. Powiedzmy, że czarny gra tu. Zawsze po prostu jakieś takie rzeczy, to się musimy cofnąć. No nie chcemy tego. Więc to jest taka ciekawostka tutaj. Moim zdaniem odpowiedź czarnego jest tutaj naturalniejsza, łatwiejsza do zrozumienia. Ja rozumiem jej ideologię. Tu też chodzi o to, żeby rozumieć, co się gra. I tutaj znowu, jeśli biały chciał budować życie, to zawsze budujemy to życie takimi luźniejszymi kształtami. Na przykład takimi. I tutaj w zależności od odpowiedzi czarnego może to się odbyć coś takiego, może się odbyć coś takiego, czyli albo będziemy żyć tutaj, albo będziemy tutaj gdzieś żyli, ale na pewno luźniej. Takie coś powoduje, że jesteśmy ściśnięci, tacy trochę się robimy malutcy i przeciwnik może to wykorzystać. Może nie do końca akurat w ten sposób, bo takie dogrania do przeciwnika, do kamieni przeciwnika trochę go prowokują i może się zdarzyć, że coś nam umrze. A jeśli by nam coś umarło, no to wtedy już zaczynamy się robić oczy dla przeciwnika. Lepiej jest zawsze grać tak trochę luźniej, czy tak, żeby po prostu przeciwnik gdzieś tam dogrywał, ale nadal nie mógł złapać naszych kamieni. Tutaj biały odpowiada tak.
No i tutaj jest taka sytuacja, że czarny mógł od razu wykorzystać ten kamień, który tutaj miał, ten ruch i zagrać coś takiego. Jak tutaj widzicie, działa odbitka i biały nie ma już wystarczającej ilości oddechów. Czyli już tutaj mogliśmy zabić białego i nie mieć problemu z żyjącą grupą w naszym terenie. Niemniej rozumiem, że no nie każdy to widzi, trzeba zawsze po prostu liczyć, albo też tutaj może wynikać z tego, że trochę baliśmy się tego kamienia. Trzeba się zawsze zastanowić, czy na pewno musimy dawać takie Atari, czy nie ma czegoś większego na planszy. Tutaj biały zagrał, czarny odpowiedział i biały mógł też tutaj od razu przeżyć. Gdyby biały zagrał tak, to żyje. No i wtedy czarny już by się musiał z tym pogodzić. Gdyby czarny próbował grać tak, biały po prostu odpowiada. Jeśli czarny dogrywa, to biały ma życie tutaj. Jeśli natomiast czarny próbowałby grać od tej strony, no to po prostu biały żyje i jest dwoje oczu. Tu ta wrzutka już nie działa, ponieważ biały po prostu łączy się tutaj. Więc tu biały już sobie mógł żyć. Trzeba zawsze próbować patrzeć, czy zobaczycie, że to już taki właśnie się zaczyna robić takie trochę oko, przynajmniej jedno, tak? Że już tu mamy przynajmniej jedno, zawsze tutaj już potem drugie. A tu po prostu się wydłużamy. Zamiast czasem iść za ciosem, że o, jak mi przeciwnik tu zagrał, no to ja idę też po krawędzi, to trzeba czasem popatrzeć, czy nie ma lepszego ruchu w innym miejscu. Dobrze, zobaczmy, co się tam działo dalej. Tu się czarnemu właśnie udało i tak złapał białego. I tutaj jest taki moment. Zobaczcie, mamy już rozegraną jakąś sekwencję. Biały umarł, no niestety zdarza się. Dlatego doszedł do wniosku, że dobra, te kamienie tu nie żyją, ale ja będę miał teren tutaj, buduję sobie tutaj ścianę, no i elegancko odrobię te punkty. Prawidłowy tok myślenia. Pytanie, czy czarny musiał też tak myśleć, że skoro biały chce mieć granicę tutaj, to czy czarny powinien podążać za jego tokiem myślenia? Myślę, że niekoniecznie. Jeszcze zanim tu przejdziemy, to zwróćcie jeszcze uwagę, ile miejsca jest tu, ile miejsca jest tu i ile miejsca jest tu. Może już spotkaliście się z tym powiedzeniem, że najważniejsze w grze go są rogi, ponieważ tam jest najłatwiej zbudować życie. Mówimy o nich, że są złotem. Potem bandy, które są srebrem i na końcu siano, czyli środek gry, ponieważ tu jest najciężej zbudować życie. Dlatego dobrze jest nie podążać ślepo za przeciwnikiem, skoro on tu gra, no to ja też tu dogram, tylko lepiej jest na przykład grać tutaj, w wolnym rogu. I nie ma się co bać, jeśli przeciwnik grałby dalej to po prostu tu się łączymy, a my dalej po prostu w innym miejscu zupełnie, ale na spokojnie, tu jest bardzo dużo miejsca i na spokojnie tu będziemy mieli fajne życie, punkty i będziemy jeszcze ograniczać jakoś białego. To na spokojnie starczyłoby na pewno na wygraną. Natomiast czarny tutaj podąża za przeciwnikiem, biały dociska, czarny odpowiada, biały też dociska. No tutaj też można było już po prostu jakby dać spokój, po prostu już się wydłużyć, jakby uznać, że tu jest ta nasza granica, że tu niech ma biały, tu jest na tyle dużo miejsca po lewej stronie, że my tu i tak przeżyjemy jeszcze. To na pewno nie będzie tak. Ja wiem, że biały by tak chciał, ale no jest to życzeniowe bardzo mocno, że ta granica białego terenu będzie tu. Nie będzie. Tu jest bardzo dużo miejsca. Gdzie tu nie zagramy i tak przeżyjemy. Więc nie ma co odpowiadać. Już po prostu uznajmy, że tu jest ta jedna granica, a jak tu się ustabilizuje, to po prostu grajmy w drugim miejscu. No niemniej czarny tu odpowiada. Dobra, tu sobie mówiliśmy. Czarny tu odpowiada i biały tu daje Atari. No i czarny, podejrzewam, że w emocjach po prostu nie zauważył tego Atari i zamiast się zabezpieczyć albo zbić, tu się zabezpieczyć albo tu zbić,
No to niestety zagrał od tej strony. Biały to słusznie wykorzystał. No i gra się odwróciła teraz, zaczął wygrywać biały. Popatrzymy sobie jednak, co tutaj się w grze wydarzyło dalej. I tutaj jest druga taka fajna sekwencja. Zwróćcie uwagę na te czarne kamienie. Trzeba uważać już na takie coś, ponieważ gdyby tutaj zamiast dawać to Atari zagrał biały tak, wydłużył się od tego kamienia, to czarnemu już nie starcza oddechów i te wszystkie kamienie tutaj były białe. Znowu czarny. Jeśli biały tu odpowiedział, czarny powinien to wykorzystać i złapać te kamienie. Zawsze to jest 2, 4, 6, czyli 12 punktów, jakby nie było. Po tym też to działa, że tutaj też jeszcze czarny mógł zabezpieczyć te kamienie. Że jednak tutaj gramy inaczej. I tutaj jest jeszcze taki jeden moment. Wydaje mi się, że lepiej w tej już sytuacji jest zagrać od środka. Dlatego, że dzięki temu mamy stabilne życie. Niezależnie czy biały zagra od tej strony, czy zagra od tej strony, to my budujemy sobie solidne życie. Jak gramy tak, to trochę prowokujemy białego, żeby na przykład zrobił coś takiego. To odpowiedzieli, to może nas dociskać. I tu wprawdzie będzie, tylko mało. Albo w ogóle może biały próbować naprawdę iść na hardcore, tak grać i wtedy co, jako czarny gramy tu, no będzie na pewno jakaś walka. Ciężko powiedzieć. Na pewno, jeśli biały do nas tak dotyka, to nie odpowiadamy tak, ponieważ sami sobie zabieramy 2 oddechy już. A najczęściej chcemy mieć tych oddechów jak najwięcej. Jak to nie jest jakaś groźba albo czegoś nie robi ten ruch, to nie grajmy tak kontaktowo. Lepiej jest zagrać tutaj na wprost i mieć tych oddechów więcej, żeby łatwiej nam było po prostu budować jakieś życie. No właśnie tutaj widzimy, jak biały to wykorzystał. Po prostu został sprowokowany, więc po prostu zagrał Atari. No i teraz biały się tam wydłużył, czarny się wydłużył, biały ma fajne ponuki. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Jak już mamy tutaj takie wsparcie w swoich kamieniach, to nie ma się czego bać, po prostu gramy tak. Nic tutaj nie chodzi. Jeśli biały by się wydłużył, to czarny po prostu na spokojnie gra. Ok, tutaj coś chodzi, tutaj jest coś źle zagrane. Powinno być tak. Ok, mamy złą sekwencję. Tutaj nie łączmy się od tej strony, tylko od tej strony. Coś źle przeklikałam na początku. Bo jeśli biały gra tu, to my po prostu gramy tutaj. No tak to pewnie nie będziemy grać. No tak to nie będziemy grać. Na pewno. Myślę, że się możemy po prostu wydłużyć. Nawet jak biały. No, po prostu się wydłużamy. Mamy na tyle oddechów. No, jakby biały był bardzo uparty, to też się nagle wydłużamy, no to już chyba nie będzie grał. Jakby grał tak, no to już po prostu złapiemy te kamienie. Możemy grać nawet tak. Gra tak. To już po prostu łapiemy. Okay. Dobra, czyli nie ma tu nic, tylko uważajcie, nie zróbcie na przykład takiego błędu, że tutaj. Nie, tak nie grajcie, grajcie tak. Albo jeszcze może być coś takiego, że jakby biały się nie wydłużył, a ciął, to też się nic nie dzieje, tylko po prostu dajemy Atari, zbijamy. I tutaj też powinno wszystko być. I tutaj potem
Tylko tutaj trzeba znowu uważać, że czy na pewno przeżyjemy. No ale jeśli gramy tu, to gramy tu, więc te dwoje oczu będziemy mieć raczej. Jedno tu, drugie tu. No, dobra. Także tutaj trochę odważniej. Mieliśmy tą ścianę na tyle uważać, bo jak widzieliście, no zawsze nam jest łatwo o błąd, ale mamy na tą ścianę tutaj, więc możemy grać od tej strony. Dobra. Nie dawać się tak dociskać przeciwnikowi po prostu. Dobra. I tutaj jeszcze jedną taką sobie zaznaczyłam sekwencję, że za czarnego, przepraszam, zamiast tutaj tak grać od tej strony, po prostu tak grać. Tu się nie boimy niczego, ponieważ jeśli biały gra tak, to po prostu dajemy Atari. No jak biały nawet groził tak, to tu się łączymy. I co, biały gra tu? No to wtedy zbijamy, no. Jak biały gra tu, no to po prostu dajemy Atari. No, nic tu nie ma. No jakby odbił. Więc tutaj po prostu trzeba się było łączyć. No a tak to tutaj jeszcze właśnie, no tam nam zginęło. Mhm. Dobra. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą sobie chciałam zaznaczyć, Wam pokazać. Tutaj też jest taki ruch. Zobaczcie, nawet już sobie narysowałam linię. Znowu czarny gra tak, że wbija się między białe kamienie, zabierając sobie 2 oddechy, które tutaj są. Jeśli już grajmy tak, od dołu. Tutaj już musimy zacząć budować sobie życie, więc na przykład możemy rozegrać taką prostą sekwencję. Albo jeśli biały by się wydłużył, to my się po prostu też wydłużamy i się łączymy i no, tu już raczej przeżyjemy. Nic się nie powinno z tym dziać. Więc nie wbijajmy się na siłę, sami się jakby prosimy o to, żeby nas przeciwnik atakował. I tutaj jedna jeszcze uwaga. Tutaj za czarnego, jak już gramy, to gramy tu. I jakby biały się połączył, to czarny jeszcze tutaj ma dodatkowe punkty, więc też jest taka fajna sekwencja. Także zawsze jak macie coś takiego i już chcecie tutaj gdzieś zagrać to Atari, często się takie rzeczy pojawiają w grze, to przeliczcie dobrze, czy na pewno grać od tej strony, czy od tej strony. Gdyby biały tutaj zabezpieczył, to wtedy my gramy tu, biały musi się wydłużyć i my zwijamy tutaj. Jeszcze jakby biały tu się jakoś zabezpieczał, no to jeszcze gdzieś zawsze trochę zredukujemy ten teren. Więc takie rzeczy się często zdarzają w grze, bardzo często. Także po prostu trzeba chwilę poświęcić i policzyć te 3-4 ruchy do przodu, co tutaj się dzieje. Czy które zagranie jest lepsze. Dobrze, pomału będziemy się tu zbliżać do końca. Tutaj jest jeszcze jedna taka uwaga dla czarnego, że jak już gramy coś takiego, to trzeba troszkę grać bardziej od swoich kamieni. Tutaj mamy kamienie czarnego, więc gramy od tą stronę, tak jakby musimy grać. Czyli nie gramy tutaj od tych kamieni dotąd, bo tu nas będą cieli, zwłaszcza jak jest taki kształt. A taki kształt też się prosi, żeby tu ciąć w środek. Lepiej zgrać od swoich. I nawet wtedy, jeśli biały pchnie, to po prostu tu, no tu już mamy jakąś ścianę. No pytanie jeszcze, co by się wydarzyło tu, ale już są zalążki tej ściany. Albo możemy grać tak. I wtedy biały też jakby pchał, to po prostu gramy i to samo, tu już sobie budujemy jakąś ścianę. Dobrze. No i tam już w grze się wydarzyło niewiele więcej. No i tak zakończyła się ta gra. Bardzo ciekawa. Podsumowując, co mogę dla Was powiedzieć? Dla czarnego to na pewno
Tutaj wrócimy się do początku. Dla czarnego mniej może grać kontaktowo. Na następną grę proponuję, że jak będziesz miał jakieś takie rzeczy, to spróbować grać trochę luźniej. Czy tutaj na przykład właśnie tutaj też był taki moment, też można było zagrać tak, trochę luźniej. Nawet jakby biały pchnął, to gramy tak. Czyli spróbować nie dogrywać od razu w kamienie przeciwnika. Nie pozbawiać też się samemu oddechów. I druga taka sytuacja to było tutaj właśnie. Tak mieliśmy. O tu. To było tak. Nie grajmy w takie kamienie przeciwnika. Natomiast jeśli chodzi o białego, to co mogę radzić na następną grę, sobie tu jeszcze popatrzmy. Może mniej zachłannie. W sensie, jeśli już tutaj, no to jest niby dobry ruch, tylko właśnie trzeba się zastanowić, czy warto ryzykować. Oczywiście ja wiem, że tutaj można było przeżyć, w końcu się udało, ale może wystarczyła sama ta. Tutaj był chyba taki dobry moment, że tu jeśli chcieliśmy docisnąć, to po prostu faktycznie tutaj dociskajmy i jakby wykorzystujmy tą przewagę. I po prostu tu naprawdę jakbyśmy dużo zredukowali ten teren, no nie wiem, czy już tak, czy tu już nie trzeba gdzieś zabezpieczyć, ale zobaczcie, że tu już jest naprawdę sporo zredukowany. I tak naprawdę kwestia obronienia tutaj dużej ilości punktów. Więc może czasem nie ma co grać tak po prostu agresywnie i też tutaj na siłę, jak już widzimy, że jest nam ciężko. No oczywiście zawsze trzeba próbować. Jak widać się białemu udało. Ale na przyszłość proponuję, żeby biały spróbował, czy gdzieś się nie da się po prostu delikatniej, a nie ryzykować tego, żeby nam kamienie umarły. Dobrze, dziękuję Wam za dzisiaj. Proszę zostawcie na dole komentarze, czy to, co dziś Wam powiedziałam, było dla Was jasne, czy już wiedzieliście o tym, o czym mówię, czy była jakaś nowość. Dajcie też znać, jak Wam poszły kolejne gry. Jeśli już tam na przykład coś, co mówiłam, Wam się przydało, to też dajcie znać. Będę bardzo wdzięczna za Wasze komentarze. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie i do usłyszenia następnym razem.